Kupiłam dzisiaj bilet wylotu z Kolumbii i pół dnia płaczę. Nie wiem, czy widać po mnie. Ale to jest najgorszy mój dzień w Kolumbii. Za 20 dni wylatuję. Minie 180 dni. I jestem z tego powodu bardzo smutna. Bo to było najpiękniejsze pół roku mojego życia. Nie dobiega końca. Wrócę tu za kilka miesięcy, ale pierwszy raz jest tylko jeden. I był magiczny. I dlatego jest mi przykro. Przed chwilą wysłałam znajomemu zdjęcie biletu i napisał mi piękne wiadomości, że mnie za mną tęsknił, że dziękuję, że byłam częścią jego 2025 roku, że mam miejsce w jego sercu, że Kolumbia to mój dom, że będzie mu mnie brakowało i że mam szybko wracać, bo żeby być znowu szczęśliwa tutaj. Jest takie miłe. No. Kolumbia będzie ze mną płakać, a ja za nią. Ok, esta es Ana, Colombiana. una hermosa mujer que viene de Polonia y está siendo feliz en Colombia. Yo soy de Polonia, pero soy latina, colombiana. Jak wyglądam podczas pakowania rzeczy dzień przed opuszczeniem Kolumbii? No, jutro nawet nie podejrzewam, że będzie jeszcze gorzej. No, ale to tylko potwierdza to, jak byłoby tu cudownie. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Lecąc do Kolumbii byłam przeszczęśliwa, a teraz jestem przesmutna. Najsmutniejszy dzień 2025 roku. Co nie, Kolumbia? Widzimy się za pół roku. Teraz nie płaczę, ale przechodziłam migrację z łzami w oczach. No, maksa. Gracias por los 6 meses más hermosos de mi vida. A todas las personas que conocí en la vida real y las que conocí solo aquí en YouTube. Amo su sensibilidad, su amabilidad, su apoyo, su cuidado y su conciencia. Aquí, en su país, finalmente entendí algo muy importante. Nunca fui demasiado. Nunca fui demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado algo. Simplemente estaba rodeada de personas que no podían entenderlo. Y ustedes sí. Y ese sentimiento, ser comprendida, es uno de los sentimientos más hermosos que un ser humano puede experimentar. Es profundamente transformador. Colombia no es un país, es una forma de sentir. Y las personas que retratan su país de una manera horrible son personas que no ven la belleza dentro de sí mismas. Por eso tampoco pueden verla en ustedes. Las personas que viven con miedo siempre lo buscarán afuera, solo para confirmar lo que ya creen. No vienen para conocer de verdad, sino para confirmar sus estereotipos. Lo que dicen habla mucho más de ellos mismos que de ustedes. Ahora es momento de comenzar un nuevo capítulo en la República Dominicana. Pero no les digo adiós, les digo hasta pronto. Ahora
raczej Polaka, a Kolumbiana? Colombiana. Colombiana. Ana colombiana. Si quieres seguir viajando conmigo, eres más que bienvenido. Así no, no hay problema. Nos volveremos a ver en 6 meses. Besitos. Jestem jedyną osobą w Punta Cana, która nie chce tu być. Chcę do Kolumbii. Kolumbijski kapelusz Paisa. Przynajmniej tyle mam Kolumbii ze sobą. Czuję się, jakbym tu była za karę. Nie chcę tu być, jeszcze jest pogoda brzydka. Tęsknię za Kolumbią. Idę do wody. Mam nadzieję, że to nie będzie mocno traumatyczne przeżycie. Woda była względnie zimna, ale przeżyłam. Fajnie było, wyciągnęła ze mnie trochę stresów związanych z opuszczeniem Kolumbii. With the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. Pogoda jest taka sama jak mój nastrój po opuszczeniu Kolumbii. Szaro. Podróż na Dominikanę upewnia mnie w tym, że znalazłam w 2025 roku swoje miejsce na ziemi. A jest jaki kraj? Kolumbia! To muszę ogarnąć wizę, żebym następnym razem nie musiała z niej uciekać i płakać na Dominikanie. Szłam na taksówkę do bramy, żeby zamówić Ubera i zatrzymał mnie jeden pan i zapytał, czy nie potrzebuję Ubera. Powiedziałam, że tak, na stację do Santo Domingo z Punta Cana. I powiedział, że jedzie do Santo Domingo, że jest Uberem i że może mnie zabrać. Powiedziałam mu, że no, ale nie mogę zapłacić za Ubera, to będzie dużo kosztowało, ja nie mogę tyle zapłacić. I mi powiedział, że mnie weźmie za darmo i mogę mu dać tyle, ile dam radę, ile będę chciała. Taka niespodzianka. Chwilę wcześniej mnie spotkało coś związanego z pieniędzmi. Dziewczyna, której wynajmowałam mieszkanie w Kolumbii, nie chciała mi oddać kaucji, bo mawiała mi, że zrobiłam coś, czego nie zrobiłam. Mówię, dobra, zostaw sobie te pieniądze. Wszechświat, Bóg, siła wyższa mi je zwróci. No i zwróciła zaraz, bardzo szybko. Na ciasteczko, soczek i toalet. A, jedzie. Hola, saludos. Hola! Sí. ¿Cómo estás? Hola! Mira, Oye, yo pensé que tú no volvías. No! Od ponad roku jestem w podróży sama, nie wiem, z 15 miesięcy, 16. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy spotkam znajome polskie twarze. Moi znajomi przylecieli do Dominikany, dzisiaj się mamy spotkać. Jestem ciekawa, jak będzie. Jeden jest z jednej mojej pasji, czyli ze skoków spadochronowych go znam, drugiego znam z drugiej, czyli z festiwali muzyki elektronicznej z Tomorrowland. Nie widzieliśmy się, z jednym ostatni raz się widziałam, jak byłam jeszcze w ciężkim stanie depresji, a z drugim nie widziałam się 3 lata, 3,5. O. Ciekawe, co to będzie.